Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w Akademii Dziergania La Gauche My Passion i zapraszam na nowy kurs wideo, z którego dowiecie się, jak wydziergać tego typu blezoszal, zwany też skarfiganem. Zanim pójdę dalej, poproszę o kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć dzwoneczek, dzięki któremu nie ominą Was żadne nowe treści. Po drugie, nie zapominajcie o pozostawieniu miłych reakcji, które będą mi dawały chęć i wolę do dalszej pracy na Waszą rzecz. No i po trzecie, pamiętajcie, zanim zaczniecie zadawać pytania, zanim w ogóle zabierzecie się do pracy, po pierwsze, przeczytajcie opis, który znajduje się pod tym kursem, a po drugie, obejrzyjcie kurs do końca, odróbcie wszystkie lekcje z początku tego filmu i z playlisty Elementarz. Dzięki temu naprawdę bez najmniejszego problemu będziecie mogli skarfigan blezoszal wydziergać. Przygotowując dla Was ten kurs wideo, wydziergałam 3 takie blezoszale. Ten, który widzieliście przed momentem, wydziergany został z moherowej włóczki Nubia, konkretnie w kolorze jasno-beżowym 03. Ten, który zobaczycie za moment, również wykonany został z włóczki Nubia, tyle tylko, że tym razem w kolorze jasny jeans w kolorze 06. Natomiast to, co w tym momencie mam na sobie, wydziergane zostało z włóczki King Wool. Ona jest trochę bardziej elastyczna, bardziej sprężynująca. No i pamiętajcie, że przy tego typu dzianinie włóczka, którą zastosujecie, będzie miała bardzo duże znaczenie dla komfortu jego noszenia. Im bardziej sprężynująca, im bardziej elastyczna, tym fajniej się później taki blezoszal nosi, ale oczywiście kluczowe będą proporcje i rozmiary konkretnych jego części. Przede wszystkim ważna będzie długość i szerokość rękawów. Jak widzicie, ten model ma najkrótszy rękaw. Sposób, w jaki powinniście wyliczyć tę oczekiwaną przez Was długość, zobaczycie w dalszej części tego kursu. Po drugie, ważne będzie, żeby odpowiednio dopasować tą główną część blezoszala, środkową, tą, którą się zawijacie albo opatulacie. Ona nie może być ani zbyt mała, bo będzie Was tutaj cisnęło w ramionach, ani nie może być zbyt duża. Wtedy ten szal będzie się zsuwał z ramion i jego noszenie nie będzie zbyt fajnym elementem Waszego życia. Zwróćcie też uwagę na to, że blezoszal można nosić na 2 różne sposoby. Można go zakładać tak, żeby te połacie szala krzyżowały się z przodu na piersi, tworząc taki mini precelek, ale można go również zakładać w drugą stronę w taki sposób, który sprawi, że ta główna połać szala będzie tutaj z przodu i będzie taką prostą formą, trochę przypominającą sweterek. No dobrze, na dobry początek trzeba będzie przygotować sobie włóczkę. Pamiętajcie, żeby używając różnego rodzaju zamienników, wybierając włóczki, sugerować się ilością metrów bieżących. Znajdziecie wszystkie te liczby w opisie pod filmem, a nie ilością motków. I pamiętajcie również, żeby na każdym etapie swojej pracy mierzyć to, co robicie, porównywać wymiary swojej dzianiny do tego wszystkiego, co zobaczycie w dalszej części tego kursu i trzymać się tego, bo tylko właściwe proporcje, powiem to raz jeszcze, sprawią, że Wasz blezoszal będzie wygodny w noszeniu i będzie spełniał swoje zadanie. Na dobry początek przygotujcie sobie włóczkę, druty. Ten najmniejszy, niebieski, wydziergałam z około 500 metrów bieżących takiej oto włóczki. Potrzebnych będzie więc 5 motków. Ten największy, beżowy, z 660, a to 6 takich motków. Natomiast szary z 590 metrów bieżących. I jeżeli chodzi o tę włóczkę, to zużyłam 5 takich oto moteczków. Dziergałam głównie drutami w europejskim rozmiarze 7 mm, ale do korpusu tego szarego wykorzystałam druty w europejskim rozmiarze 8 mm. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia kupicie oczywiście w moim sklepie na stronie www.lgmp.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. Do mojego sklepu warto zajrzeć jeszcze z jednego powodu. Jeżeli chcecie otrzymać plik PDF z opisem wykonania, taki, który będzie można wydrukować i trzymać pod ręką, wystarczy, że zrobicie zakupy za kwotę minimum 110 zł albo w zakładce Projekty, wybierając dowolne, albo w zakładce Włóczki i akcesoria. I po przejściu do kasy, w miejscu Uwagi do zamówienia, wystarczy wpisać
4 słowa. Blezoszal, opis, wykonania, promocja. Plik PDF otrzymacie drogą mailową w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych na adres podany w zamówieniu. Pamiętajcie, jeżeli nie będziecie mogli znaleźć maila, zajrzyjcie koniecznie do folderów typu spam, powiadomienia, oferty itd. itd. Gotowi? No to do dzieła. Pierwszym zadaniem będzie wydzierganie takiej oto próbki. Dlaczego? Dlatego, że blezoszal jest bardzo długi i jeżeli na dobry początek nie nauczycie się sprawnego przerabiania kolejnych rzędów z początku robótki, to potem może się okazać, że trzeba będzie coś pruć, a to z całą pewnością nie jest coś, co przysporzy Wam radości z dziergania. I teraz tak, jeżeli potraficie nabierać oczka, to spokojnie możecie przejść dalej. Jeżeli tych oczek nabierać nie potraficie, to na dobry początek przeróbcie lekcje z elementarza dziergania. Są tam 2 filmy pokazujące 2 metody nabierania oczek. Najpierw przeróbcie te lekcje bardzo dokładnie, a potem wróćcie do oglądania dalszej części filmu. Jeżeli kwestię nabierania oczek macie już za sobą, to zaczynamy nabierać oczka na próbkę, na której nauczymy się zaplotek warkoczowych 3 prawe na 3 prawe w prawą i w lewą stronę. Nabieramy oczek 22. I zaraz wydziergamy razem próbkę, którą widzicie w tym momencie na ekranie. Tylko zanim to nastąpi, znów zaproszę Was do obejrzenia filmu pokazującego, czym różnią się 2 techniki przerabiania oczek. Technika wschodnio- i zachodnioeuropejska. Jednym słowem teraz zaproszę Was na małą lekcję niterskiej geografii. Być może wiecie, a jeżeli nie wiecie, to dowiecie się teraz właśnie. Na świecie istnieją różne techniki, różne metody przerabiania oczek prawych i lewych. Najogólniej można by je podzielić na 2. Technikę wschodnioeuropejską, zwaną też słowiańską, i zachodnioeuropejską, kontynentalną. O różnych technikach przerabiania oczek prawych i lewych mówię również w innym filmie z elementarza dziergania, heretyckie czy poprawne, do obejrzenia którego bardzo serdecznie Was zapraszam. Oczko prawe w technice kontynentalnej przerabiamy w taki sposób. Oczko prawe ułożone jest na lewym drucie tak, że nitka ten lewy drut oplata tutaj od przodu, od strony prawej dłoni w kierunku dłoni lewej. I oczko prawe kontynentalne przerabiamy wbijając prawy drut od przodu i wyciągając pętelkę. Oczko prawe. Oczko lewe nitkę ułożoną ma dokładnie tak samo, czyli od strony prawej dłoni za lewy drut w kierunku dłoni lewej. I oczko lewe kontynentalne przerabiamy o tak. Ja pomagam sobie paluszkiem. Są panie, które robią to bez jego pomocy. Natomiast oczka prawe słowiańskie, wschodnioeuropejskie otwarte są w kierunku na wschód, to moje określenie, i w oczkach prawych słowiańskich nitka oplata lewy drut tutaj od strony lewej dłoni, idąc w kierunku dłoni prawej. Oczko prawe przerabiamy tak, że wbijamy prawy drut od tej strony do tyłu robótki, tak można by to było nazwać, i wyciągamy pętelkę. I jeszcze raz, oczko prawe, drut do tyłu robótki w ten sposób i wyciągamy pętelkę. Oczka lewe w technice słowiańskiej wyglądają na drucie identycznie jak w technice kontynentalnej, ale przerabiamy je o tak. Oczka prawe i lewe i już wiecie, jak identyfikować je na schemacie, jak je przerabiać. Pamiętajcie tylko, żeby absolutnie nie mieszać tych 2 metod ze sobą, bo przerabianie oczek prawych jedną techniką, a oczek lewych drugą to najczęściej popełniany błąd początkujących dziewiarzy. Mam nadzieję, że wszystko jasne. To, co obejrzeliście przed momentem, ma kluczowe znaczenie dla naszej dalszej pracy, ponieważ ja dziergać będę techniką słowiańską. Taką lubię najbardziej, ta odpowiada mi w największym zakresie. Jeżeli jednak zdecydujecie się na dzierganie techniką zachodnioeuropejską, róbcie to
od początku do końca, trzymając się tej właśnie techniki. No to zabieramy się za próbkę. Wymieniłam druty, bo w tamtych za bardzo żyłka stukała mi o podłoże. No i rozpoczynamy dzierganie tej próbki od 3 oczek ściągacza. Pierwsze oczko to będzie oczko prawe. Pamiętajcie, dziergajcie swoją techniką. Ja przypominam, dziergam techniką słowiańską. Oczko lewe i oczko prawe. 3 pierwsze oczka. Teraz będzie tak zwana opaska warkocza, czyli 2 oczka lewe i 12 oczek prawych. To są oczka, które stanowić będą ten warkoczowy środek blezoszala. 12 oczek prawych. Znów 2 oczka lewe i 3 ostatnie oczka to znów będzie ten kawałek ściągacza, 1 oczko prawe, 1 oczko lewe i oczko prawe. Jak widzicie, ja nie stosuję czegoś, co nazywa się oczkiem brzegowym. Pierwsze i ostatnie oczko w każdym rzędzie przerabiam bardzo ciasno, pociągając tą nitkę po przerobieniu każdego takiego pierwszego i ostatniego oczka. Dlaczego? Z 2 powodów. Po pierwsze, tak przerabiane oczka lepiej później zszywa się szwem równoległym, zwanym też szwem materacowym. No i po drugie, dalsza część krawędzi blezoszala będzie dobrze wyglądać, jeżeli te oczka przerobimy ciasno. Rząd numer 2, rząd po lewej stronie robótki. Lewa strona robótki to ta strona, w której nitka pozostająca po nabraniu oczek znajduje się po stronie naszej lewej dłoni. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat prawej i lewej strony robótki, znów zajrzyjcie do elementarza. Tam znajdziecie film 2 strony robótki, który ten temat zgłębia aż do trzewi. Rząd parzysty, lewa strona robótki. Przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów, czyli lewe jak lewe, prawe jak prawe. Pierwsze oczko ciasno, przerobiłam oczko lewe i teraz pociągam sobie tą nitkę, czyli dociągam to oczko mocniej. Oczka prawe, te wyglądające tutaj jak jodełka, jak prawe. Oczka lewe wyglądające jak taka pozioma kreseczka, jak oczka lewe. I tak przerabiać będziemy każdy rząd po lewej stronie robótki. Prawe jak prawe, lewe jak lewe. Ważne, przerabiajcie oczka lewe taką techniką, która odpowiada temu, w jaki sposób przerabiacie oczka prawe. Pod żadnym pozorem nie mieszajcie 2 różnych technik. I ostatnie oczko lewe, znów dociągam tą nitkę. Mamy rząd numer 3, rząd nieparzysty, prawa strona robótki. Po prawej stronie robótki nitka pozostająca po nabraniu oczek znajduje się po stronie prawej dłoni. No i znów pierwsze 3 oczka to dalej ściągacz, oczko prawe i pociągam tą nitkę, żeby je maksymalnie zacieśnić. Oczko lewe i oczko prawe. No i teraz mamy 2 oczka lewe, tak zwanej opaski wokół warkocza. I teraz w tej 12-oczkowej części warkoczowej skrzyżujemy na dobry początek środkowych 6 oczek, 3 prawe na 3 prawe w stronę lewą. Najpierw jednak pierwsze 3 oczka przerobimy jak oczka prawe. Popatrzcie, jak to wygląda na schemacie. I teraz te kolejne 6 oczek będziemy krzyżować w lewą stronę. Oczko numer 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Na prawy drut bez przerobienia przenosimy pierwsze 3 oczka, czyli oczko numer 1, 2 oraz 3. Wbijamy drut tutaj od przodu robótki w te 3 oczka najkrótszą możliwą drogą. Kolejne 3 przerabiamy jak oczka prawe. Przerabiajcie je swoją techniką, albo techniką słowiańską, wschodnioeuropejską, albo techniką zachodnioeuropejską, jeżeli Wasze oczka ułożone są w kierunku na zachód. Prowadząc lewy drut przed robótką, wbijamy go w te pierwsze 3 oczka, oczko numer 3, 2 oraz 1, znów od tej strony.
Wyciągamy prawy drut z tych wszystkich 6 oczek. Za robótką łapiemy przerobione wcześniej oczka numer 4, 5 oraz 6. Pamiętamy, żeby nie pociągnąć nitki, nie pociągnąć palca wskazującego, bo nitka z tego ostatniego oczka może nam wyskoczyć. I oczka numer 1, 2 oraz 3 przerabiamy jak oczka prawe, znowu swoją techniką albo słowiańską, wschodnioeuropejską, jeżeli Wasze oczka ułożone są na wschód, albo techniką zachodnioeuropejską, jeżeli Wasze oczka ułożone są w kierunku na zachód. 3 oczka prawe na 3 oczka prawe w stronę lewą, skrzyżowane. W tym rzędzie zostaną nam jeszcze w warkoczu 3 oczka prawe, więc przerabiamy je po swojemu. Dalej mamy 2 oczka lewe, czyli lewa strona opaski warkocza. No i 3 ostatnie oczka prawe, lewe oraz prawe. I znów rząd parzysty, lewa strona robótki. Przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutów, lewe jak lewe. Pociągam nitkę, żeby ciasno przerobić pierwsze oczko. Prawe jak prawe. To będzie rząd numer 4. Jeszcze na jedną rzecz zwróćcie uwagę. Na schemacie, który znajduje się powyżej i na schematach w ogóle rzędy parzyste, rzędy po lewej stronie robótki nie są pokazywane, ponieważ w tych rzędach przerabiamy oczka właśnie tak, jak to powiedziałam przed momentem, czyli w sposób, w jaki one schodzą z drutów, prawe jak prawe, lewe jak lewe. No to teraz mamy jeszcze rząd numer 5 i 6. To są rzędy, które będą budowały nam bazę pod kolejne zaplotki warkoczowe. I te 2 rzędy przerabiać będziemy zgodnie z zasadą tak, jak oczka schodzą z drutów, prawe jak prawe, lewe jak lewe. Rząd numer 5. Oczko prawe, lewe, prawe. 2 oczka lewe i 12 oczek prawych środkowego warkocza. Dwa oczka lewe i końcówka, czyli oczko prawe, lewe i prawe. Rząd numer 6, lewa strona robótki. Znów oczka tak jak schodzą z drutów, prawe jak prawe, lewe jak lewe. A my jesteśmy na początku rzędu numer 7 i w tym rzędzie wszystkie 12 oczek warkocza będą krzyżowane. Pierwsze 6 oczek skrzyżujemy tak, jak to miało miejsce tutaj w tym przypadku, 3 prawe na 3 prawe w stronę lewą. Kolejne 6 oczek, 3 prawe na 3 prawe, ale tym razem w stronę prawą. Najpierw jednak 3 oczka ściągacza, czyli oczko prawe, lewe, prawe. 2 oczka opaski z prawej strony warkocza. No i krzyżujemy pierwsze 6 oczek, oczko numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 prawe na 3 prawe w stronę lewą. Te operacje już znacie. Pierwsze 3 oczka na prawy drut bez przerobienia. Oczko numer 4, 5 oraz 6 przerabiamy jak oczka prawe. Lewy drut przed robótką wbijamy w oczka numer 3, 2 oraz 1. Tutaj z przodu. Wyciągamy prawy drut z tych wszystkich 6 oczek. Za robótką łapiemy przerobione wcześniej oczka numer 4, 5 oraz 6. Pamiętamy, żeby nie pociągać paluszka wskazującego, żeby nam tutaj nitka z ostatniego oczka nie wyskoczyła. I oczka numer 1, 2 oraz 3 przerabiamy jak oczka prawe. I od razu kolejne 6 oczek krzyżujemy 3 prawe na 3 prawe, ale tym razem w stronę prawą. I tym razem na prawy drut bez przerobienia przeniesiemy wszystkie 6 oczek. Ja to robię trójkami, jeżeli krzyżuję 3 na 3. Najpierw pierwsza trójka, teraz druga trójka. Znów pamiętajcie o tym, w jaki sposób wbijacie drut.
od pierwszego oczka przez drugie do trzeciego, taką najkrótszą drogą. Teraz lewy drut za robótką wbijamy w oczka numer 3, 2 oraz 1. Wyciągamy prawy drut z całej tej szóstki oczek. Tym razem przed robótką łapiemy wiszące tutaj luźno oczka numer 4, 5 oraz 6. Zakładamy je na początek lewego drutu i całą skrzyżowaną w ten sposób szóstkę przerabiamy jak oczka prawe znowu swoją techniką. Moje oczka ułożone są w kierunku na wschód, więc przerabiam je jak oczka prawe wschodnioeuropejskie. Ale gdyby od samego początku tej operacji moje oczka ułożone były w kierunku na zachód, postąpiłabym dokładnie tak samo, czyli przeniosłabym pierwsze 3 oczka na prawy drut bez przerobienia, zaraz za nimi kolejne 3 oczka. Zwróćcie uwagę, że wbijam drut identycznie. Lewy drut za robótką w oczka numer 3, 2 oraz 1. Wyciągam prawy drut z wszystkich 6 oczek, łapię wiszące tutaj oczka numer 4, 5 oraz 6 i pilnując, żeby były ułożone w kierunku na zachód, zakładam je na początek lewego drutu, a następnie całą szóstkę techniką zachodnioeuropejską przerabiam jak oczka prawe. Środkowa część warkocza, wszystkie 12 oczek skrzyżowane, najpierw 3 na 3 prawe w lewą stronę, potem 3 prawe na 3 prawe w stronę prawą. No i w tym rzędzie numer 7 zostaje mi jeszcze przerobić 2 oczka opaski warkoczowej po stronie lewej i 3 oczka ściągacza kończące ten rząd. Rząd numer 8, lewa strona robótki. Znowu przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutów, prawe jak prawe, lewe jak lewe. I teraz tak naprawdę trzeba będzie powtórzyć raz jeszcze tych 8 rzędów, czyli przerobić rząd numer 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 samodzielnie. Popatrzcie, jak to wygląda na schemacie. Przećwiczcie sobie ten fragment, żebyście byli w 100% pewni, że dzierganie zaplotek warkoczowych przychodzi Wam bez najmniejszego problemu. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek kłopot, to wróćcie do początku tej części kursu i pamiętajcie, że rząd numer 9 przerabiać będziecie tak jak rząd numer 1, rząd 11 jak rząd numer 3, rząd 13 jak rząd numer 5 i tak dalej, i tak dalej. No to do dzieła. Moja próbka gotowa. Teraz zobaczcie każde takie miejsce, czyli te rzędy, w których zaplataliśmy warkocze 3 prawe na 3 prawe w lewą albo w prawą stronę. Każde takie miejsce to jedna zaplotka. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przy tak długiej dzianinie bardzo trudne będzie liczenie rzędów, dlatego ja posługuję się określeniem zaplotka albo linia z zaplotką, rząd z zaplotkami. Prościej jest się dzięki temu poruszać na tej niterskiej mapie naszych działań. Na schematach, które pojawią się w dalszej części tego kursu, znajdziecie jeszcze 3 inne oznaczenia. Oprócz 3 oczek prawych krzyżowanych na 3 w prawą i lewą stronę, będą to 3 oczka prawe razem i 2 oczka lewe razem. Najpierw jednak symbol 3 oczka prawe razem. Będziemy je przerabiać w taki sposób, żeby to środkowe oczko prawe pozostało na górze, na wierzchu i na początek 3 oczka prawe razem dla techniki słowiańskiej, czyli dla tych osób, których oczka ułożone są w kierunku na wschód. Mamy 3 oczka, jedno, drugie, trzecie. Na prawy drut bez przerobienia przenosimy pierwsze 2. Prowadząc lewy drut za robótką, wbijamy go w pierwsze oczko. Wyciągamy prawy drut z tych 2 oczek. Przed robótką łapiemy to wiszące tutaj luźno środkowe oczko, oczko numer 2 i oczka numer 3 oraz 1 przerabiamy razem jak prawe w stronę prawą, czyli wbijamy drut tutaj od drugiego oczka w pierwsze i wyciągamy pętelkę. I teraz to
oczko, które powstało w wyniku przerobienia dwóch razem, przeciągamy pod tym oczkiem z drutu prawego. Tak to wygląda dla oczek ułożonych na wschód. A teraz to samo, ale dla oczek ułożonych w kierunku na zachód, czyli dla techniki zachodnioeuropejskiej. Znów mamy 3 oczka, jedno, drugie i trzecie. Tym razem również na prawy drut bez przerobienia przenosimy pierwsze 2 oczka, ale wbijając prawy drut tutaj od drugiego oczka w pierwsze. Tak jakbyśmy chcieli w technice zachodnioeuropejskiej przerobić oczko prawe. Trzecie oczko prawe przerabiamy jak prawe i tym razem to jedno oczko przeciągamy pod tymi 2. Kolejne oznaczenie to 2 oczka lewe razem, 2 oczka lewe ułożone jedno obok drugiego, przerabiamy razem jak lewe. Nitka przed robótką, wbijamy prawy drut w te 2 oczka i przerabiamy je razem jak lewe, albo techniką słowiańską, albo techniką zachodnioeuropejską. 2 oczka lewe razem. To zobaczcie jeszcze, jak wygląda narzut wewnętrzny zamknięty, mający na celu dodanie jednego oczka. Ten narzut wewnętrzny ma taki oto symbol i wygląda tak. I zaciągamy nitkę. Zdejmujemy taką oto pętelkę z palca wskazującego i zaciągamy nitkę. Mam nadzieję, że do tego momentu wszystko jest jasne, jeżeli dokładnie odrobiliście początkowe lekcje. Albo jesteście na takim etapie, na którym te początkowe lekcje do niczego nie są Wam potrzebne, możecie zabrać się za dzierganie dolnej części blezoszala. Na dobry początek trzeba będzie wziąć druty i nabrać oczka. To, jak rozumiem, każdy już potrafi. No i teraz zobaczcie, w zależności od potrzeb ta liczba oczek nabieranych może być różna. Ja mam tutaj 3 początkowe części blezoszali wydzierganych z 3 różnych włóczek, a w zasadzie z 2 różnych włóczek, ale w różnych 3 kolorach. Te 2 to włóczka Nubia. Ona się jakoś tak bardzo ekstremalnie i bardzo mocno nie rozciąga. Ten tutaj trzeci to włóczka King Wool. No i tutaj się będzie to wszystko bardzo fajnie mocno rozciągać. Ten środkowy fragment, czyli warkocz z 2 oczkami lewymi po jednej i po drugiej stronie, to 16 oczek, a w tych zewnętrznych fragmentach dziergamy ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i tutaj tak naprawdę liczba oczek może być dowolna. Po jednej i po drugiej stronie musi to być liczba nieparzysta, może to być 9 oczek, tak jak w tym wypadku i w tym tutaj, 9 po jednej, 9 po drugiej, może być 15, jak w tym przypadku, ale pamiętajcie, że ta liczba z każdej strony może się zwiększać bądź zmniejszać o 2. Za każdym razem o oczko prawe i lewe tutaj z tej strony i po drugiej stronie o oczko lewe i prawe. Ja do swoich blezoszali nabrałam 34 oczka w tym przypadku, 34 również w tym. Ta wersja składa się z 46 oczek. Zobaczcie, jak wygląda miara tej części dzianiny mierzona na płasko. Tutaj mamy 28 cm, tutaj w granicach 20, również w okolicach 20. Pamiętajcie jednak, że ta część po zszyciu będzie się rozciągać z tej włóczki, chyba nawet bardziej. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile centymetrów Wasza robótka powinna mieć w tym miejscu, najlepiej zmierzyć sobie rękę, kawałek nad łokciem, podzielić tę wartość na połowę i ta liczba będzie odpowiedzią na pytanie, jaka powinna być minimalna szerokość Waszego rękawa. Potem w górnej części on już będzie się rozszerzał, więc nie martwcie się o tak zwany biceps. No i tak naprawdę tę część stanowiącą rękawy, możecie dziergać drutami o pół rozmiaru albo o rozmiar, a w niektórych przypadkach nawet o 2 rozmiary mniejszymi niż to, co dziergać będziecie w tej części głównej. Zapomniałabym jeszcze o jednej rzeczy. Nabierając oczka, pamiętajcie, żeby przygotować sobie trochę więcej nici, bo tą nitką później rękaw z tej strony będziemy
zszywać. Ale zobaczcie, jak to wszystko wygląda na schemacie, bo fragmenty tych schematów właśnie będą widoczne w dalszej części tego kursu. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na tę dolną część, mam nadzieję, że widać mój kursor, i na te liczby, które znajdują się tutaj właśnie. Wersja atramentowa wydziergana jest z 34 oczek. Możecie dziergać wersje szersze, ta jasno-beżowa jest już wydziergana z oczek 46, ale pamiętajcie, że możecie tak naprawdę powiększać sobie tę dolną część rękawa o 4 oczka, 2 z jednej strony i 2 z drugiej strony, czyli zamiast 34 możecie nabrać 38, 42, 46 albo więcej, 50, 54 i tak dalej, jaka będzie potrzeba. W dalszej części kursu pracować będę na schemacie pokazującym również te zielone pola na zewnątrz, ale w pierwszej części, tej, w której pokazywać będę rękaw dziergany włóczką w kolorze szarym, włóczką Kincool, ta faktycznie dziergana część to będzie ta część środkowa, ta tutaj składająca się z 34 oczek. Zwracajcie więc uwagę na początek i koniec każdego rzędu nieparzystego, a potem parzystego, bo przy dodawaniu oczek będziecie widzieć zawsze na ekranie w mojej robocie to wszystko, co tutaj oznaczone jest po prostu kolorem białym. No i też zwróćcie uwagę na to, że w tym przypadku ten fragment do miejsca, w którym zaczynamy dodawać tutaj oczka i rozszerzać cały blezoszal, jest krótsza niż w tym przypadku, bo też w wersji jeansowej chciałam uzyskać taki rękaw do łokcia, krótszy, a w tej wersji beżowej chciałam, żeby ten rękaw był taki standardowy, sięgający nadgarstka. I bez względu na to, ile oczek nabierzecie na swój blezoszal, trzeba będzie wydziergać ten fragment rękawa takiej długości, jaka Wam najbardziej odpowiada. A jaka to jest długość i jak to najlepiej zmierzyć? Wystarczy wziąć ten kawałek dzianiny i jego górną krawędź przyłożyć do połowy tej odległości, którą macie pomiędzy łokciem a ramieniem, czyli mniej więcej tutaj. No i teraz zobaczcie, jeżeli mając krawędź w tym miejscu, długość Waszego rękawa jest odpowiednia, to możemy zabrać się za dodawanie oczek i poszerzanie blezoszala. Jeżeli jest za krótka, to trzeba będzie dorobić kolejną zaplotkę, 2, 3 albo tyle, ile będzie potrzeba. No i teraz znów zerknijcie na schemat. Będziemy dodawać najpierw oczka lewe, tutaj w tych fragmentach stanowiących opaskę warkocza z jednej i z drugiej strony, tak, żeby z tych dwóch zrobiło nam się 5 z jednej i 5 z drugiej strony. Potem zwiększymy liczbę oczek lewych rozdzielających te kolumny oczek prawych tutaj do 2, do 2, do 2 i do 2. Po prawej stronie patrząc na wprost i po lewej stronie patrząc na wprost. Zrobimy to dwójkami. Najpierw dołożymy tutaj po jednym oczku, czyli razem 2 z jednej, 2 z drugiej strony, potem w tych 2 kolejnych miejscach. I na koniec z takich 4 kolumn oczek prawych od strony warkocza na zewnątrz, z jednej i z drugiej, 4 kolumn składających się z jednego oczka prawego każda, zrobimy 4 kolumny oczek składających się z 3 oczek prawych każda. W zależności od tego, ile oczek nabraliście, ta zewnętrzna krawędź tutaj będzie stanowiła albo tylko takie oto jedno oczko prawe, albo więcej, w zależności od tego, na jaką ostatecznie szerokość blezoszala się zdecydowaliście. Dodawać oczka będziemy w tych rzędach nieparzystych, w których dziergane będą zaplotki. Po co? Dlatego, żeby łatwiej było kontrolować robotę. I teraz jeszcze na jedną rzecz musicie zwrócić uwagę. Zapamiętajcie, przy której linii zaplotkowej, czy tej środkowej, gdzie zaplatamy środkowe oczka prawe 3×3 w lewą stronę, czy przy tej, przy której zaplatamy 2 razy po 3 oczka, najpierw 3×3 w lewą, potem 3×3 w prawą stronę, przy której linii zaplotkowej zaczynacie nabieranie oczek, bo przy takiej samej linii trzeba będzie później rozpocząć minimalizowanie tych oczek po to, żeby wydziergać drugi taki rękaw. Ja zaczynam dodawanie oczek w tej linii, w której zaplatać będziemy oczka 2 razy, najpierw w lewą, potem w prawą stronę. No i zobaczcie, zaczynam od ściągacza. Pierwsze oczko dalej ciasno, czyli po przerobieniu oczka prawego albo lewego. Pociągam sobie tą nitkę, no i dziergam dalej ściągacz, który u mnie w tej części składa się z 9 oczek,
ale u Was to może być 9, 11, 13, 15, a może nawet więcej. I teraz na początku tej kolumny oczek lewych zrobię tak zwany narzut wewnętrzny, zamknięty. O taki właśnie. Czyli zdejmę sobie po prostu niteczkę z palca wskazującego i ją zaciągnę tutaj mocno. Raz jeszcze. O. I zaciągamy. To cała filozofia. Dziergamy dalej 2 oczka lewe. No i jadę z zaplotkami. I teraz w lustrzanym odbiciu, czyli najpierw przerobię te 2 oczka lewe i po zewnętrznej dołożę kolejny narzut wewnętrzny, który będzie powiększał mi tą przestrzeń oczek lewych. No i do końca dziergam ściągacz. Znów ostatnie oczko ciasno i lewa strona robótki. Po lewej stronie robótki w dalszym ciągu oczka lewe przerabiamy jak lewe. Pierwsze ciasno, czyli znowu dociągam tą nitkę z kłębka po to, żeby się tutaj ładnie krawędź układała. Prawe jak prawe. W tej części wszystkie narzuty wewnętrzne, zamknięte, takie oto, przerabiać będziemy jak oczka prawe, albo wschodnioeuropejskie, albo zachodnioeuropejskie, jakiekolwiek by one nie były. Pamiętajcie, że bardzo ważne będzie to, żeby ta nitka narzutu była skrzyżowana w odpowiedni sposób. Jednym słowem, żeby nie pojawił się tutaj narzut otwarty, ażurowy i nie pojawiła się żadna dziura. Dodając oczka lewe narzutem wewnętrznym, po lewej stronie robótki te narzuty przerabiamy jak oczka prawe. Kolejna sytuacja z narzutem wewnętrznym, jak oczko prawe. No i dziergamy dalej ten rząd do końca. 2 kolejne rzędy do następnej zaplotki i w kolejnym rzędzie z zaplotkami warkoczowymi znów będziemy tutaj po zewnętrznych krawędziach dodawać oczka lewe. Kolejny rząd nieparzysty z zaplotkami, tym razem środkowych 6 oczek, 3 prawe na 3 prawe w stronę lewą. No i znowu tutaj po zewnętrznych fragmentach tej opaski warkocza dodamy po jednym oczku lewym i teraz będą 4 z jednej i 4 z drugiej strony. Znowu zdejmuję, zaciskam pętelkę, no i pozostałe 3 jak lewe. W środkowym warkoczu krzyżuję środkowych 6 oczek. I tutaj dodam kolejny narzut wewnętrzny. Plus jedno oczko lewe. Pamiętajcie, po lewej stronie te narzuty w tej części przerabiać będziemy jak oczka prawe. I znów rząd parzysty, czyli w sumie razem z tym przerobić musimy jeszcze 3 rzędy, zanim zaczniemy dodawać kolejne oczka. Rząd z kolejną zaplotką warkoczową dodawać będziemy ostatnie 5 oczko lewe, tutaj z jednej i z drugiej strony. Liczba oczek zwiększa nam się sukcesywnie z każdą warkoczową zaplotką. Do tych 4 oczek lewych dodajemy 5 i ostatnie w tej sekcji. I symetrycznie po drugiej stronie robimy to samo.
Znowu 3 rzędy do kolejnej zaplotki i tym razem będziemy dodawać już oczka lewe w tych oto kolumnach. Jestem przy kolejnej zaplotce warkoczowej, tym razem dodamy nie 2, tylko 4 oczka, bo tu będzie jedno i drugie i po tej stronie jedno i drugie. No i teraz ukłon w stronę osób dziergających techniką zachodnioeuropejską, czyli tych, których oczka ułożone są w kierunku na zachód. Dziergamy dokładnie tak samo. Też pierwsze oczko ciasno, pociągamy sobie tą nitkę. I teraz przy tych 2 kolumnach oczek lewych, też po zewnętrznej stronie, dodajemy w identyczny sposób narzut. Jeden narzut wewnętrzny i przerabiamy oczko lewe, oczko prawe, kolejny narzut wewnętrzny i znów przerabiamy oczko lewe i lecimy na drugą stronę warkocza. Oczko prawe, 5 lewych, środkowy warkocz, kolejnych 5 oczek lewych. No i dodajemy po zewnętrznych znowu 2 oczka lewe tutaj i tutaj, ale najpierw oczko prawe, lewe, narzut wewnętrzny, znowu oczko prawe, lewe, narzut wewnętrzny, no i do końca ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Znów pamiętajcie, pierwsze i ostatnie bardzo ciasno. No i znowu 3 kolejne rzędy do następnej zaplotki, zanim dodamy kolejne 2 po jednej i 2 po drugiej, czyli w sumie 4 oczka lewe. I tutaj znów pamiętajcie, żeby narzuty przerabiać jak oczka prawe, ponieważ dodajemy oczka lewe. Po lewej stronie oczka lewe wyglądają jak prawe, więc każdy narzut trzeba przerobić jak oczko prawe. Przy kolejnej zaplotce warkoczowej dodamy ostatnie oczka lewe, znowu 4, 2 po prawej stronie patrząc na wprost i 2 po stronie lewej. Potem zostanie nam już tylko dodanie oczek prawych. No i tym razem mój ukłon z kolei w kierunku tych osób, które dziergają tak zwaną techniką angielską. To technika, której ja najbardziej nie lubię, no ale wiem, że takie osoby też mogą się tutaj znaleźć. Tutaj też dodamy oczka po zewnętrznej w tych 2 kolumnach oczek lewych i żeby to zrobić, trzeba będzie tutaj po prostu dołożyć sobie taką pętelkę, nitka przed robótką, oczko lewe, nitka za robótkę i oczko prawe. No i tutaj znowu kolejna pętelka, zaciskam, oczko lewe, prawe i dalej mamy już 2 lewe, prawe, i zaplotki warkoczowe identycznie.
I lewa strona, patrząc na wprost, najpierw jedno oczko prawe, 2 lewe, znowu jedno oczko prawe, znowu 2 lewe, i tutaj po tych zewnętrznych stronach znów w przypadku oczek lewych dodawać będziemy narzuty tak zwane wewnętrzne, czyli najpierw przerabiamy oczko lewe, teraz tutaj dodajemy pętelkę, zaciskamy oczko prawe, oczko lewe, za oczkiem lewym pętelka i ostatnie oczko prawe. Wszystkie oczka lewe nabrane, to jeszcze 3 rzędy do kolejnej zaplotki i przy kolejnej zaplotce produkować już będziemy ten fragment, czyli dodamy przy każdej z tych 4 kolumn oczek prawych po 2, jedno i jedno z jednej i drugiej strony. No i nadszedł ten czas, że tutaj przy tych 4 kolumnach po jednej i 4 kolumnach po drugiej stronie dodamy po 2 oczka przy każdej, czyli z każdej strony dodamy tak naprawdę 8 oczek w sumie na końcu tego rzędu nieparzystego. Będziemy ich mieć o 16 więcej w stosunku do rzędu poprzedniego. No i teraz uwaga, do tej pory dodawaliśmy oczka lewe, dlatego po lewej stronie robótki te narzuty przerabialiśmy jak oczka prawe. Tym razem dodawać będziemy oczka prawe, więc te narzuty po lewej stronie robótki przerobimy odwrotnie, jak oczka lewe. No ale do brzegu. Ja tutaj pierwsze oczko przerabiam jak oczko prawe. Jeżeli dziergacie z większej liczby oczek, to tutaj najpierw trzeba będzie przerobić ściągacz. I mamy pierwsze 2 oczka lewe. I teraz zobaczcie, z jednej strony robimy jeden narzut wewnętrzny, przerabiamy oczko prawe i z drugiej strony tego oczka prawego drugi narzut wewnętrzny, 2 oczka lewe, kolejna kolumna oczek prawych, więc najpierw plus jedno oczko, oczko prawe plus drugie i znowu 2 lewe. I jeszcze raz ta sama operacja. Plus jedno oczko, oczko prawe plus jedno oczko, 2 lewe i 4. ostatnia kolumna po tej stronie. Z jednej strony dodatkowe oczko i z drugiej strony dodatkowe oczko. No to teraz 5 oczek lewych i zaplatamy warkocz. Znów 5 oczek lewych. I przed pierwszą kolumną oczek prawych to samo w lustrzanym odbiciu, czyli plus jedno oczko, oczko prawe plus jedno oczko, 2 lewe, znów plus jedno, jedno prawe plus jedno, znów 2 lewe, jeszcze raz. I ostatni. Ostatnie oczko prawe, lewa strona robótki, rząd parzysty, w dalszym ciągu oczka lewe jak lewe. Pamiętajcie, po przerobieniu pierwszego i ostatniego oczka dociskamy nitkę z kłębka, narzuty jak oczka lewe, narzut jak oczko lewe, no i mamy 2 prawe, narzut jak lewe, lewe, narzut jak lewe, czyli robią nam się tutaj, zobaczcie, 3 oczka lewe w każdym takim miejscu, 2 prawe, 3 lewe, 2 prawe i raz jeszcze 3 oczka lewe po tej stronie
I to samo po drugiej stronie warkocza, symetrycznie. 3 oczka lewe, narzuty jak lewe, a potem 2 prawe, 3 lewe. No i teraz po osiągnięciu tak zwanej pełnej szerokości przelotowej albo przerobieniowej możecie zamienić druty na takie o rozmiar albo nawet 2 rozmiary grubsze, bo tym fragmentem, który stanowi korpus blezoszala, będziecie się tak naprawdę opatulać 3 razy. Co za tym idzie, wielkość przerabianych oczek nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu na to, jak ciepła będzie Wasza dzianina. Ta szerokość przelotowa może być różna w zależności od tego, z jakiej ostatecznie liczby oczek zdecydowaliście się dziergać, ale po jej osiągnięciu czeka Was długa, żmudna praca, bo trzeba będzie dziergać, 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 dziergać. Bardzo długi fragment. On musi stanowić 3-krotność szerokości Waszych ramion. A jak to zmierzyć? Jak zmierzyć siebie i jak policzyć tę długość? Zobaczcie właśnie teraz. Odpowiednia długość tej głównej części blezoszala będzie miała kluczowe znaczenie dla wygody jego noszenia. Dlatego przygotowując się do dziergania będziecie musieli zmierzyć ten fragment Waszego ciała odtąd dotąd, czyli tak zwaną szerokość w ramionach. Weźcie sobie miarkę i zmierzcie ten fragment, tę część, albo poproście kogoś, żeby zrobił to w Waszym imieniu. I tę odległość, tę miarę trzeba będzie pomnożyć razy 3, a potem w taki sposób operować drutami, żeby przestrzeń, którą nazwałam przestrzenią przelotową, przerobieniową, znalazła się w okolicy tego wymiaru. Oczywiście wymiar trzeba będzie dopasować do ściegu czy do zaplotek warkoczowych, które będziecie musieli w danym momencie wydziergać. I pamiętajcie, że w zależności od tego, z jak elastycznej włóczki będziecie dziergać swój blezoszal, równajcie raczej w dół, czyli dziergajcie ten blezoszal krótszy niż dłuższy, bo on się zawsze trochę pod wpływem ruchów Waszych ramion naciągnie. Ta tak zwana szerokość przelotowa też będzie różna dla różnej liczby oczek i rozmiaru drutów, którymi będziecie dziergać. W wersji atramentowej dzierganej w całości drutami numer 7 ta część u mnie ma 35 cm, w wersji beżowej 46 Ta wersja też w całości dziergana była drutami numer 7. To jest ta największa liczba oczek, którą mogliście zaobserwować na schematach. I w wersji z włóczki Kincool, z której korpus dziergałam drutami numer 8, mamy 39 cm. I tutaj mamy taką samą liczbę oczek, jak w tej wersji dzierganej z Nubii w kolorze atramentowym. Po przerobieniu pełnej długości tej najszerszej części szala trzeba będzie te wszystkie oczka, które tutaj dodawaliśmy, symetrycznie minimalizować po to, żeby znowu doprowadzić do tej szerokości, która szal rozpoczynała. Dlatego teraz w lustrzanym odbiciu znów w każdym rzędzie, w którym będziemy zaplatać 3×3 prawe w lewą albo 3×3 w lewą i 3×3 w prawą stronę, przy każdej takiej zaplotce będziemy te oczka minimalizować zgodnie z tym, co w tej chwili widzicie na ekranie. Ważna uwaga, pamiętajcie, że ta operacja musi rozpoczynać się przy takiej samej zaplotce, jak ta, która miała miejsce na początku roboty. Czyli jeżeli przy tej zaplotce środkowej 3×3 prawe w lewą stronę, tutaj w środku, dodawaliśmy oczka prawe tak, żeby z jednej kolumny zrobiły nam się tutaj 3, to pozbywać się tych dwóch zewnętrznych oczek w kolumnach oczek prawych będziemy również w tej zaplotce, w której krzyżować trzeba będzie środkowe 6 oczek 3×3 prawe w stronę lewą. Pozbędziemy się tych 3 oczek, przerabiając 3 razem jak prawe w taki sposób, żeby to środkowe oczko wędrowało sobie górą. Zaraz zobaczycie, jak to zrobić. Na dobry początek jednak zewnętrzna część szala. No i w zależności od tego, z jakiej liczby oczek dziergacie, czy tutaj są zewnętrzne oczka ściągacza, jedno prawe, jedno lewe, czy zaczynamy od razu od 2 oczek lewych i 3 oczek prawych, przerabiamy ten fragment. No i teraz przerabiać będziemy 3 razem jak prawe w taki sposób, żeby, jak mówiłam to wcześniej, to środkowe oczko wędrowało górą. Na dobry początek pokażę Wam to dla oczek ułożonych w kierunku na wschód, czyli dla techniki słowiańskiej. Z tych 3 oczek, jedno, drugie i trzecie, na prawy drut bez przerobienia przeniesiemy pierwsze 2, czyli oczko numer 1 i 2.
Lewy drut za robótką wbijemy w oczko numer 1, wyciągniemy prawy drut z tych dwóch oczek, przed robótką złapiemy to wiszące tutaj luźno środkowe oczko prawe i teraz te dwa oczka przerobimy razem jak prawe w stronę prawą, czyli wbijamy drut od drugiego oczka w pierwsze i wyciągamy pętelkę. I teraz to oczko przeciągamy pod tym, które wcześniej przełożyliśmy bez przerobienia. 3 razem jak prawe za nami. No to raz jeszcze. Technika słowiańska. Jedno oczko lewe, drugie oczko lewe. Raz, 2, 3. 2 oczka na prawy drut. W ten oto sposób lewy drut za robótką. W pierwsze z nich wyciągamy prawy drut z obu. Łapiemy oczko prawe. Te 2 razem jak prawe w stronę prawą i przeciągamy pod oczkiem z drutu prawego. Tak to wygląda dla oczek skierowanych na wschód. Natomiast przy oczkach skierowanych na zachód, czyli w przypadku, gdy dziergacie całość techniką zachodnioeuropejską, z tych 3 oczek, jedno, drugie i trzecie, na prawy drut bez przerobienia przenosimy te 2, ale tym razem wbijamy drut od drugiego oczka w pierwsze, w taki oto sposób, tak jakbyśmy je chcieli przerobić jak oczko prawe. To trzecie oczko prawe przerabiamy jak prawe i tym razem jedno przeciągamy pod tymi 2. Również 3 razem jak prawe, ale w technice zachodnioeuropejskiej. No to jeszcze raz to samo. 2 na prawy drut, trzecie jak prawe i pod tymi 2. Prawa strona szala patrząc na wprost załatwiona. Dalej dziergamy zgodnie z tym, co pokazują ściegi, czyli mamy tutaj 5 oczek lewych. Znów dziergajcie swoją techniką. No i warkocz środkowy, czyli 3 prawe, 3 na 3 w lewą stronę. Trzy prawe, 5 oczek lewych i znów z tych 4 kolumn składających się z 3 oczek prawych zrobimy kolumny składające się z jednego oczka, przerabiając 3 razem jak prawe. Liczba oczek zmniejszyła nam się o 16, po 8 z każdej strony. No to teraz dziergamy ten szal dalej do kolejnej zaplotki i w kolejnych zaplotkach rozpoczniemy pozbywanie się tych 2 oczek lewych, a w zasadzie minimalizowanie 2 do 1. Będziemy przerabiać po 2 oczka lewe razem. Najpierw przy pierwszej zaplotce te zewnętrzne z jednej i z drugiej strony, ale to pokażę za moment. Rząd nieparzysty z kolejnymi zaplotkami, tym razem będą 2, czyli 3 na 3 prawe w lewą, a potem 3 na 3 prawe w prawą stronę. No i tak jak mówiłam przed momentem, tym razem zamienimy 2 na 1 w tych obszarach, czyli w tych 2 kolumnach i z 2 oczek lewych zrobimy jedno. Znowu na początek krawędź szala. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj mocno docisnąć nitkę przy pierwszym oczku. Każdym pierwszym oczku i każdym ostatnim oczku w każdym rzędzie po prawej i lewej stronie robótki. No i tutaj mamy pierwsze zewnętrzne 2 oczka lewe. Zrobimy z nich jedno, przerabiając te 2 po prostu razem. Wbijamy drut w 2 oczka i albo techniką wschodnioeuropejską, jeżeli taką dziergacie na co dzień,
albo zachodnioeuropejską, jeżeli taką dziergacie na co dzień. Przerabiamy te dwa oczka razem, jak lewe. Mamy oczko prawe. I jeszcze raz to samo. Dwa oczka razem, jak lewe. No i dalej do końca, tak jak to pokazuje rząd i ściegi. To samo, czyli dwa razy po dwa oczka lewe razem, zrobimy jeszcze na końcu tego rzędu. I znów od końca te dwa oczka przerobimy razem i te dwa oczka lewe przerobimy razem. Pierwsza dwójka, oczko prawe i druga dwójka. Kończymy ściągaczem albo po prostu oczkiem prawym. Ostatnie i pierwsze w kolejnym rzędzie. Znów bardzo ciasno, po przerobieniu oczka ciągniemy sobie nitkę z kłębka po to, żeby ono się zmniejszyło. Na końcu tego rzędu ogólna liczba oczek zmniejszyła nam się tym razem o 4, a my dziergamy kolejne 3 rzędy, idąc do następnej zaplotki. No i kolejny rząd z zaplotką, kolejny rząd nieparzysty. Tym razem pozbędziemy się tych dwóch kolumn oczek lewych. W tym miejscu i w tym przerobimy dwa lewe razem. Zobaczcie, jak to wygląda na schemacie. I po drugiej stronie symetrycznie również te dwa oczka i te przerobimy razem jak oczka lewe. No to do dzieła. Pierwsze oczko prawe ciasno. Po przerobieniu dociągam tą nitkę. No i jadę dalej. Tutaj już ściągacz przy krawędzi zaczyna nam się zwiększać. No i mamy te dwie kolumny dwóch oczek lewych. Pierwsze dwa razem jak lewe. Oczko prawe. Drugie dwa razem jak lewe. Oczko prawe. No i po prawej stronie patrząc na wprost, tutaj już mamy tylko ściągacz jedno prawe, jedno lewe. Lecimy na drugą stronę tego rzędu. I pozbywamy się tutaj po jednym oczku, przerabiając po dwa lewe razem. Najpierw mamy prawe, dwa lewe razem, raz jeszcze prawe, dwa lewe razem. No i od tego momentu po lewej stronie, patrząc na wprost, też krawędź to już tylko ściągacz jedno prawe, jedno lewe. Szal zmniejszył się o kolejne 4 oczka, no to następne 3 rzędy przed nami i znów biegniemy do kolejnej zaplotki. Pierwsze oczko lewe tym razem, znów bardzo ciasno. Po przerobieniu dociągam sobie tutaj nitkę, no i dziergam dalej. Kolejny rząd przy kolejnej zaplotce warkoczowej, a w zasadzie przy dwóch kolejnych zaplotkach warkoczowych. Teraz pozbywać będziemy się oczek lewych tutaj z tej części. Mamy 5 po prawej stronie i 5 po lewej. I trzeba będzie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby tutaj zostały nam 2, tak jak to miało miejsce tutaj na początku szala. Wiecie już, jak przerabiać po 2 oczka lewe razem? No to teraz w 3 kolejnych rzędach, w których będziemy tutaj zaplatać oczka warkocza. Zewnętrzne 2 oczka lewe po jednej i po drugiej stronie będziemy przerabiać razem i tym razem w każdym takim rzędzie liczba oczek zmniejszać będzie się o 2.
rząd z kolejną zaplotką warkoczową. Mamy tutaj po 4 oczka lewe, więc zrobimy z nich 3 znów. Te 2 zewnętrzne i te 2 zewnętrzne, przerabiając razem jak lewe. I znów liczba oczek zmniejszy nam się o 2. Kolejne 3 rzędy przed nami, zanim pozbędziemy się ostatnich 2 oczek. Ostatni rząd z zaplotkami warkoczowymi, w którym minimalizować będziemy oczka. Znów zewnętrzne 2 lewe po jednej i po drugiej stronie tego warkocza przerobimy razem jak lewe i tym samym zaczniemy zbliżać się do końca. No i mamy dokładnie taką samą liczbę oczek, jak ta, którą nabieraliśmy na początku, a to znaczy ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że zbliżamy się do finiszu. I muszę teraz powiedzieć jedno, jestem dumna absolutnie z każdej osoby, która dotarła do tego miejsca, bo to znaczy, że za nią kawał dobrze wykonanej roboty. Na ostatniej prostej trzeba będzie wydziergać jeszcze ten fragment, czyli dokończyć rękaw po drugiej stronie. Później zamkniemy tutaj wszystkie oczka i zrobimy to oczywiście razem. Na ten moment dziergamy taką samą liczbę zaplotek warkoczowych, jak ta, którą rozpoczynaliście swój blezoszal. W zależności od tego, czy zdecydowaliście się na dłuższy rękaw, czy na krótszy. Będzie tych rzędów zaplotek oczywiście mniej bądź więcej, więcej bądź mniej. Pamiętajcie tylko, żeby w Waszym przypadku obie strony robótki, i początek, i koniec, były po prostu równe. Chyba że macie jakąś ideę fix polegającą na tym, że jeden rękaw będzie bardzo króciutki, a drugi bardzo długi, no bo przecież nie możemy wykluczyć sytuacji, w której ktoś lubi totalną asymetrię w życiu, w modzie i w dzierganiu. Jeżeli w Waszej pracy zdecydowaliście się na 2 grubości drutów, to jest też ten moment, w którym trzeba wziąć do ręki te cieńsze i dalszą część dziergać już drutami mniejszymi o pół rozmiaru albo o cały. Przerobiłam ostatni rząd, no i zwróćcie uwagę na to, że ten ostatni rząd następuje po zaplotce tutaj tej środkowej, środkowych 6 oczek, 3 na 3 prawe w stronę lewą i teraz będziemy wszystkie oczka zamykać. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Ważne będzie tylko, żeby zamykając oczka zwrócić uwagę na siłę nacisku zamykanych po to, żeby ta krawędź tutaj na końcu była taka sama jak ta początkowa. Pokażę Wam 3 techniki zamykania oczek, bez względu jednak na to, jakiej techniki byście nie wybrali. Rozpoczynać będziemy identycznie, czyli pierwsze oczko przerobimy tak, jak pokazuje drut, jak oczko prawe, po to, żeby tutaj wyprodukować kąt prosty. I też pociągniemy sobie tą niteczkę. Pierwsza metoda polega na tym, że oczka lewe zamykamy przerabiając 2 razem jak lewe, oczka prawe 2 razem jak prawe. Ja tą technikę nazywam techniką słowiańską ze względu na to, w jaki sposób trzeba będzie wbijać drut w oczka 2, zamykając je jak prawe. Ale najpierw mamy oczko lewe, patrzymy, jak wygląda pierwsze na lewym drucie. Jeżeli to oczko lewe, to nitkę przenosimy przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i teraz te 2 oczka przerobimy razem jak lewe. I tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, czy przerobicie je techniką wschodnią, czy zachodnioeuropejską.
Jeżeli pierwsze oczko na lewym drucie to będzie oczko prawe, to nitkę przenosimy za robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i te dwa oczka przerobimy razem jak prawe w lewą stronę, czyli wbijając drut tutaj od pierwszego oczka w drugie, taką techniką słowiańską. Oczko lewe, nitka przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i dwa razem jak lewe i oczko prawe, nitka za robótką, oczko z prawego drutu na drut lewy i dwa razem jak prawe. To pierwsza technika, pierwsza metoda. Druga metoda mówi, żeby oczka lewe z lewego drutu przerabiać jak oczka lewe i przeciągać je pod tym oczkiem pierwszym zamykającym, czyli oczkiem z prawego drutu. Oczka prawe jak prawe i też przeciągać pod tym oto oczkiem. Oczka lewe jak lewe. To technika zachodnioeuropejska. I oczka prawe jak prawe i też pod tym oczkiem. Ważne będzie to, żeby zwracać uwagę, co dzieje się za Waszą prawą dłonią, prawą ręką. Zamykać te oczka z równą siłą nacisku, raczej ciaśniej niż luźniej, ale w taki sposób, żeby ta krawędź była równa z tym oto miejscem. Jeżeli się okaże, że Wasze oczka zamykane są zbyt luźno i nie potraficie sobie z takim ciasnym zamykaniem oczek poradzić, zawsze możecie wziąć do ręki szydełko i zamykać te oczka szydełkiem. To jest ta trzecia metoda. Wkładam szydełko w oczko, no i teraz przeciągam nitkę. Oczko lewe jak lewe i przeciągamy pod tym oczkiem. Z prawego oczka też wyciągam nitkę i przeciągam pod oczkiem. Wybierzcie ten sposób, który Wam najbardziej odpowiada i od początku do końca zamknijcie nim wszystkie oczka. Powtórzę, sprawdzając na bieżąco, czy tutaj wszystko wygląda jak należy i czy te dwie krawędzie są równe. Ostatnie oczko raz jeszcze przeciągamy przez tą pętelkę nitkę. No i tutaj trzeba będzie sobie tej nici trochę dłuższy kawałek odciąć albo oderwać. Przeciągamy, zaciągamy nitkę i gotowe. Teraz jeszcze trzeba będzie dolne krawędzie tych rękawów tutaj zszyć. I do zszywania jednego rękawa wykorzystamy tą nić, która została nam po nabraniu oczek na początek tego blezoszala, a do zszywania drugiego rękawa tą nitkę, która została po zamknięciu oczek na samym jego końcu. Zszywać będziemy igłą, szwem równoległym, zwanym też szwem materacowym. I zszyjemy tą krawędź aż do tego miejsca, gdzie tutaj rozpoczynało się to dodawanie dwóch oczek lewych w kolumnach rozdzielających te kolumny oczek prawych. Nawlekamy igłę. No i teraz na dobry początek trzeba będzie sobie zlicować tę dolną krawędź. Nitka pochodzi z tej części dzianiny. To igłę wbijemy tutaj w pierwsze oczko takiego łańcuszka po tej części drugiej od wewnętrznej, od lewej strony robótki. Trzeba uważać z tym namierzaniem pierwszego oczka, bo czasami zdarza się, że za końcówkę tego łańcuszka bierzemy na przykład o takie oto miejsca, a to już są kolejne rzędy blezoszala. Namierzamy to pierwsze oczko, od wewnętrznej strony wbijamy igłę. Teraz dokładnie to samo robimy, ale po tej stronie, z której pochodziła nitka, też w pierwsze. Licujemy tą krawędź. No i teraz popatrzcie. Wystarczy równo odwinąć ten fragment, żeby zobaczyć tutaj takie oto rzeczy, czyli takie podłużne kreseczki i poprzeczne. Każda taka kreska i taka to jeden rząd naszej pracy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. To samo po drugiej stronie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I teraz naszym zadaniem będzie wbijać igłę w każdą taką poziomą albo pionową kreskę, w zależności od tego, z której strony patrzymy.
pod tą kreseczką poprzeczną, po jednej i po drugiej stronie. Długa, poprzeczna, długa, czyli wbijamy w dół, pod tą poprzeczną wyciągamy z drugiej strony. I na samym początku od razu zacisnę tą nitkę, potem będzie można zaciągać ją co jakiś czas. I teraz zobaczcie, z tej przestrzeni tutaj wychodziła nitka, więc w tą przestrzeń wbijam igłę raz jeszcze i wyciągam po drugiej stronie. Odwijamy tą krawędź. I po drugiej stronie jest identycznie, ja tego na razie nie zaciągnę, żeby dobrze było widać. Stąd wychodziła nitka, więc znów w tą przestrzeń wbijam igłę i wyciągam po drugiej stronie. I w ten sposób, wbijając igłę w ten otwór, w tą przestrzeń, z której wychodziła nitka po poprzednim takim przeciągnięciu, teraz mamy tutaj stąd, więc proszę bardzo, szyjemy cały ten fragment do miejsca, o którym przed momentem Wam powiedziałam. Znowu tutaj stąd wychodziła niteczka, więc w tę przestrzeń i pod tą poprzeczną. Po zaciągnięciu tej niteczki z takich dwóch krańcowych kolumn oczek prawych, zobaczcie, robi się jedna, a szef staje się praktycznie niewidoczny. Lekko, łatwo i przyjemnie zszywamy jeden i drugi rękaw. Sama końcówka. Trzeba będzie teraz zakotwiczyć nitkę, przeciągnąć przez takie oto dwa. Teraz po lewej stronie. No i można sobie schować tę nić po wewnętrznej. Kilka takich oto przeciągnięć nitki w jedną stronę, na drugą i w przeciwnym kierunku. Odcinamy i gotowe. Wygląda na to, że szczęśliwie dotarliśmy do końca naszej pracy. Zostanie mi więc jeszcze tylko podziękować za wspólnie spędzony czas, za wspólne dzierganie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że mój kurs przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to raz jeszcze zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz do obserwowania mnie w mediach społecznościowych na Facebooku, na Instagramie i na TikToku oraz do odwiedzania mojej strony www.lgmp.pl, gdzie znaleźć można ogromną ilość ciekawych projektów i włóczek niezbędnych do ich wydziergania. Do zobaczenia i do usłyszenia.